Cześć, tu Jacek Rutkowski z Dingo Gear Polska. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam taki jeden z bardziej popularnych rękawów, nazywany po prostu rękawem profilowanym. Ten rękaw właściwie jest używany we wszystkich typach szkoleń, ale pewnie kojarzycie go najbardziej, zresztą słusznie, z IGP, ponieważ jest on tam oficjalnie używany w tej próbie przez pozorantów. Dzisiaj chciałbym go właśnie Wam opisać. Czyli według schematu najpierw skupimy się na cechach fizycznych produktu. Więc pierwsze, co rzuca się w oczy, to materiał, z którego rękaw jest zbudowany. Czyli część, która osłania ramię i część tutaj, ta tuba, która nie jest widoczna, bo jest pokryta innym materiałem, o którym później powiem, są zrobione z płyty plastikowej, w dużym uproszczeniu mówiąc, która jest profilowana i jej grubość to jest od 2 do 3 mm w zależności od części. Te dwie części najważniejsze połączone są ze sobą przy pomocy grubego skórzanego paska, przynitowanego za pomocą 6 sztuk bardzo grubych i mocnych nitów. I poza tym tutaj jest jeszcze część tej właśnie mikrofibry, która też łączy obydwie części. Następną rzeczą, bardzo ważną, jest pasek wykonany ze skóry. Pasek ten służy do utrzymywania nakładki na rękawie, tak aby nie przesuwała się ona w żaden sposób w czasie pracy, co znacznie utrudniałoby po prostu gryzienie przez psa. Jest to bardzo ważna część, dlatego wykonaliśmy ją, jak mówiłem, ze skóry. Wszystko jest tutaj przynitowane w wielu miejscach, tak aby ta nakładka rzeczywiście trzymała się w jednym miejscu. Następna sprawa to mikrofibra, czyli to włókno, którym pokryta jest ta część tutaj plastikowa osłona przedramienia oraz gryzak, który pełni tutaj najważniejszą rolę, o którym powiem później. To jest materiał bardzo lekki i bardzo wytrzymały jednocześnie. Dlaczego mówię o tym, że jest lekki? Ponieważ ma to duży wpływ później na komfort pracy pozoranta, gdzie im lżejszy sprzęt, wiadomo, tym łatwiej można pracować i dłużej. Z fizycznych rzeczy, które składają się jeszcze na ten rękaw, wypada pokazać poduszkę ze skóry amortyzującą, którą opiszę w części użytkowej, oraz rączkę, która jest wykonana z bardzo miękkiej taśmy i która jest w tej chwili wszyta w całą strukturę rękawa, więc jest tutaj bardzo silnie osadzona. Przechodzimy teraz do części opisu tej użytkowej, funkcjonalnej rękawa. Czyli zaczynamy od takiego detalu jak dziurka tutaj w tej osłonie ramienia, którą to dziurkę można wykorzystać na po prostu przewleczenie jakiegoś rzemienia i po prostu odwieszanie rękawa, czy też podpięcie go do smyczy. Następną cechą użytkową, tutaj idąc od góry, to właśnie jest już ta wspomniana poduszka, która przy pracy, przy założeniu rękawa znajduje się tutaj pod pachą, później będę to prezentował i poprzez swoją miękkość i grubość potrafi zamortyzować uderzenia tutaj, gdzie przyjmowane są. To jest taki newralgiczny punkt, gdzie jak pies uderzy, to tutaj idzie też jakaś siła, która przez tą poduszkę jest amortyzowana. Teraz tak, pasek został już skórzany, omówiony, więc przechodzimy w dół do gryzaka. I teraz tak, gryzak to jest dosyć skomplikowana sprawa, ponieważ tutaj występuje duża ilość tych gryzaków, czyli mówimy tak naprawdę o tej części tutaj, tej wystającej, która poprzez specjalny profil i poprzez specjalny kąt tutaj pozwala na gryzienie po prostu rękawa. Tak, stąd jest ta nazwa rękaw profilowany. On zapewnia głęboki chwyt, możliwość głębokiego chwytu psu, który jest oczywiście do tego odpowiednio wyszkolony. Teraz przechodzimy do tej części, ogólnie możemy ją nazwać rurą, która ma średnicę 12 cm, więc żadna ręka nie będzie miała tutaj problemu, żeby się zmieścić i tam w środku jeszcze ewentualnie tym rękawem operować.
I ostatnia z części widocznych tutaj to jest właśnie ta rączka. Ta rączka spełnia bardzo ważną rolę przy psach, które mocno gryzą i które mają tendencję do uciekania z rękawem zza pozoranta. Wtedy może on ten rękaw za tą rączkę tutaj przytrzymać i nakierować psa frontalnie tutaj do siebie, tak, żeby pies cały czas był skonfrontowany od przodu z pozorantem. I ta rączka, tak jak już powiedziałem, ona jest tutaj wpuszczona głęboko w strukturę rękawa, przeszyta, już nie ma tutaj tych nitów, więc no, ona wytrzyma tutaj każde praktycznie obciążenie przy treningu. I jeszcze tutaj warto wspomnieć przy już opisywaniu użytkowości, że w środku mamy oczywiście rączkę i to jest tutaj sprawa bardzo dyskusyjna, bo każdy właściwie z pozorantów lubi inne ułożenie troszeczkę rączki. Jedni lubią pod skosem, inni prostą rączkę. To zależy po prostu jak się tam w środku ta dłoń układa. Natomiast ja pokażę teraz, zakładając ten rękaw, że on jakby tutaj jego ergonomiczność wychodzi już zaraz po ubraniu, czyli to jest rękaw lewy, czyli jak odwracam się bokiem, ten klin, ten gryzak skierowany jest już ku dołowi, troszeczkę patrzy w dół, tak jak to mówią, i on jest gotowy na przyjęcie psa. Tutaj nie potrzeba żadnych manipulacji, tak? Bardzo ważna rzecz tutaj w tym rękawie, jego waga. To jest 1,40 kg i ta waga to jest rękaw, który jest uważany za jeden z lżejszych tutaj w tej ofercie, wśród rękawów występujących na rynku. Ta waga oczywiście jest to bardzo duże ułatwienie dla pozoranta do pracy, ponieważ może on pracować dłużej i przez to efektywniej. Jak sami widzicie tutaj na załączonych obrazkach na tym filmie, wszystko wykonane jest estetycznie, profesjonalnie, z dużą dbałością o detale, bo po prostu no, wymaga tego marka i bezpieczeństwo pracy pozoranta i szkolonych psów. Zapraszam do subskrybowania kanału i odwiedzenia strony dingogear.com. Cześć! Słuchajcie, jeszcze z takich rzeczy użytkowych chciałbym powiedzieć, że te rękawy profilowane mamy w 3 odmianach, czyli rękaw, który zaprezentowałem z gryzakiem twardym i miękkim. Z twardym gryzakiem, wiadomo, pod zawody, z miękkim do treningu. Jest jeszcze rękaw z pogrubionym gryzakiem, nazywamy go Rocky. I jest rękaw taki dosyć specjalistyczny z gryzakiem dmuchanym. O tym, do czego on służy, ten rękaw, dowiecie się na stronie, gdzie zapraszam. On jest, te wszystkie rękawy zresztą są bardzo szczegółowo opisane. Ostatnia rzecz, oczywiście ten rękaw dzielimy na rękę prawą i lewą.